Cześć! Witajcie ponownie na kanale Elektronika i Gadżety. Dzisiaj troszeczkę o sprzęcie, jaki nam będzie potrzebny do rozpoczęcia zabawy z elektroniką. Zaczynajmy! Ok, słuchajcie, nie ma maty silikonowej, ponieważ pokażę Wam minimum z minimum, jakie jest potrzebne do zaczęcia zabawy. I pierwszą podstawową rzeczą to jest oczywiście lutownica. Słuchajcie, to jest lutownica z AliExpress, cena około 20, nawet może mniej, można chyba nawet od 17 zł do maks 25 kupić. To jest lutownica 60W. Tutaj ustawiamy sobie temperaturę, widzicie, ona już jest ciemna, bo ja z niej korzystam i też będę lutować wszystko tą lutownicą, żeby pokazać Wam, że można zacząć bawić się od naprawdę niskiej kwoty. To, co teraz pokażę, to będzie naprawdę minimum z minimum potrzebne do rozpoczęcia tej zabawy. Czyli lutownica. Do lutownicy dobrze by było, gdybyśmy dokupili sobie groty. One występują w takiej postaci. Takiej miedzianej. Takie czernione. Tu mam jeszcze inne też. To jest taki cały zestaw. Ja Wam mogę, że to pokażę. Otworzę. Są jeszcze srebrne do tego. Tutaj na przykład był ten srebrny, no to już tego nie widać, bo grot jest troszeczkę zużyty. A groty polecam sobie kupić. To jest około 8 zł, a nawet może mniej być. Za taki zestawik grotów. Jedyny minus tych grotów i tej lutownicy ogólnie jest taki, że te groty dość szybko się zużywają. Oczywiście jakieś tam niewielkie lutowanie małej ilości, no to wiadomo, one się tak szybko nie zużyją, ale jeśli tu lutujemy już troszeczkę więcej, to po prostu one będą się dość szybko zużywały. No i musimy je wymieniać. Czyli mamy tak, mamy lutownicę, mamy groty, żeby je wymieniać. Wymienia się dość prosto, wystarczy tutaj odkręcić. Odkręcamy sobie grocik, wymieniamy, zakładamy nowy, przykręcamy. I to wszystko. Pamiętajcie, trzymajcie sobie tutaj, bo to się całe troszeczkę kręci, więc przytrzymać sobie tu, dokręcić. I mamy gotowe. Oprócz lutownicy potrzebne będzie jakieś spoiwo, potocznie nazywane cyną. I słuchajcie, zamówiłem sobie z AliExpress mniej więcej 8 zł, 8 zł, dwie sztuki 8 zł. I słuchajcie, spróbujemy te cyny, zobaczymy, co one są warte. Ja myślę, że nie będzie źle. To nie jest jakiś towar luksusowy. Także też możecie się zaopatrzyć minimum w taką jedną szpulkę. To będzie też takie minimum. Jak już Wam się będzie kończyć, to zamawiacie następne. Co dalej? Głównie będziemy robić elementy przewlekane, więc tutaj są ucinaczki, one są troszeczkę droższe. Ale nic nie szkodzi, żebyście zamówili najtańsze ucinaczki, jakie macie, ponieważ nawet najtańsze, one może się stępią szybciej niż te, ale do takich rzeczy przewlekanych, jak musimy uciąć jakieś rezystorki czy coś, nóżki od tych elementów, to coś musicie mieć. No nie będziecie robić tego nożyczkami. I jakby ten zestaw jest w zupełności wystarczający i minimalny. Tutaj praktycznie nic więcej nie potrzeba. W zasadzie te ucinaczki byłyby zbędne, gdybyśmy robili głównie elementy SMD, ale będziemy robić dużo przewlekanych, więc to należałoby się w takie ucinaczki, podobne jakieś ucinaczki do nóżek rezystorów zaopatrzyć. Fajnie by było, gdyby do tej lutownicy była jakaś podstawka. Ja tą akurat chyba zamówiłem, już Wam pokażę, z taką podstawką. Ona nie jest idealna, ta lutownica nie trzyma się tu super, ale spełnia swoje zadanie. Do tego była taka gąbeczka, to jest taka odporna na temperaturę gąbeczka, już jest, widzicie, przyjarana, którą
moczymy wodą, lekko moczymy wodą i możemy sobie czyścić ten grot. Natomiast dużo fajniejszym rozwiązaniem od tej gąbeczki jest coś takiego. Zobaczcie się. To jest taki jakby miedziany drucik, takie skrawki drutu miedzianego, które bardzo fajnie czyszczą nam grot. I to też nie jest drogie, to wszystko oscyluje w okolicach tych 10 zł. Czyli lutownica powiedzmy 25, groty, żeby sobie ekstra zamówić, jakieś 8 zł, cyna 8. Myślę, że odcinaczki też znajdziecie w okolicy 10 zł na AliExpress. I tu wybór, czy to, bo możecie zamówić lutownicę już z podstawką i są takie podstawki, które wyglądają jak taka wygięta blaszka. Gdzieś mam, może zaraz znajdę. I ona też zrobi robotę. Chodzi głównie o to, żeby tą lutownicę nie odkładać po prostu tak, bo zawsze gdzieś tam możemy ją dotknąć, coś przypalić. Bez sensu, żeby coś niszczyć, więc podstawka jakaś byłaby fajna. Ekstra plecionka. Nie jest wymagana. Absolutnie. Można sobie poradzić bez niej, ale bardzo ułatwia pracę. Kiedyś to się używało po prostu plecionki z przewodów antenowych. Po prostu by weszło się taki przewód antenowy i ten oplot, który był oplatał, po prostu spłaszczało się i korzystało. Teraz to już jest po prostu gotowe. Można sobie zamówić za też niewielką cenę, tam chyba 4 zł, czy nie za sztukę. Warto wyjąć więcej też. Kolejną rzeczą jest miernik. Słuchajcie, mam najtańszy miernik, jaki mogłem znaleźć na AliExpress. Będziemy sobie go sprawdzać, zobaczyć jak on działa. Na pewno fajnie tu działa podświetlanie. Po prostu widać wszystko na tym mierniku. Podświetlanie tu jest w ogóle rewelacja. Czy zakresy pokazują prawdę? Okaże się, jeżeli mnie sprawdzimy, ale też będę nim robił, żeby po prostu pokazać Wam, że da się, że nie trzeba wchodzić tak naprawdę w nie wiadomo jakie koszty, żeby zacząć zabawę z elektroniką. Jedyny mankament, jaki już zobaczyłem w tym mierniku, ale on do takich podstawowych rzeczy nie sprawia jakichś dużych problemów, natomiast ten miernik tak naprawdę odpadłby od razu w przedbiegach w stosunku do innych mierników. To jest pomiar ciągłości, czyli to piszczenie tutaj. Gdy mierzymy sobie jakiś obwód, to fajnie by było, gdyby ten miernik nam piszczał jak najszybciej. A popatrzcie, co się dzieje. Popatrzcie. Dopiero teraz mamy pisk. Czyli dość długo musimy namierzać sobie jakąś linię. Nawet jak ją trafimy dość szybko, to ten miernik nam tego nie pokaże. Ale spokojnie będziemy robić na razie takie układy, które nie są zbyt skomplikowane, więc nawet jak będziemy potrzebowali skorzystać z funkcji mierzenia tej ciągłości tego obwodu, to myślę, że jak przyłożymy chwileczkę dłużej, to będzie ok. Zobaczymy sobie na tej plecionce, jak to szybko będzie nam zbierać. No popatrzcie. Raz. To jest koło sekundy. To dla serwisanta jakiegoś, który się zajmuje już coś więcej elektroniką, ten miernik odpada. Ale myślę, że reszta zakresu będzie ok. Zresztą sobie to sprawdzimy. Na pewno coś będziemy mierzyć. Także minimum widzieliście. To jest naprawdę mało rzeczy. Lutownica, cyna i ucinaczki, jeśli mamy elementy przewlekane. Ale ucinaczki się przydadzą też do robienia jakichś innych kabelków. Coś musimy też, można obrać sobie z izolacji takimi ucinaczkami rzeczy. Nie ma problemu. Ekstra miernik, ale nie jest wymagany. Można poradzić sobie bez, ale jak coś nie będzie działać, to będzie problem. Fajnie by było mieć go. Zwłaszcza, że cena tego miernika to było chyba 24 zł. Może są tańsze, ale wybrałem ten i jest ok. On jest zasilany bateryjką 9V. Fajne mierniki są, które już są zasilane bateryjkami, paluszkami AA. To jest super rzecz, bo te 9V one jednak dość szybko padają. To jest takie słabe źródło zasilania. Ekstra możemy sobie jeszcze dorzucić
Flux. Flux, czyli pastę, coś jak California, czyli tylko to jest taka pasta lutownicza. Są różne typy. Co weźmiecie, to będzie ok. Przy tych układach, które będziemy robić, nieważne, to są dwa różne. Tej jeszcze nawet nie korzystałem. Dość twarda jest, ale jak nie idzie wycisnąć, to zawsze można sobie tym grotem przygrzać i wychodzi idealnie. Bo ona jak zastyga, to jednak jest dość gęsta i ciężko ją wycisnąć. Ale daje radę. Bardzo ładnie wychodzą układy. Ekstra. Jeszcze ekstra. Taki zestaw na AliExpress jest. Dwa, chyba były trzy nawet, ale nie wiem, gdzie już mam trzeci. Nawet nie korzystałem. Gdzieś chyba był trzeci, to był chyba zestaw trzech, o ile się dobrze pamiętam. Też koło 8 zł za 3 sztuki. Gdzie tak naprawdę różnica to jest ta sprężyna. Tu chodzi bardzo ciężko, tu troszeczkę lżej, w tym jeszcze trzecim chyba chodziła najlżej. Nieistotne i tak będziecie skorzystać z jednego. Odsysacz, który Wam pozwoli na przykład po wylutowaniu czegoś odessać. Jak sprawdzić, czy działa dobrze? Przytkać palcem. I tyle. Odessać Wam na przykład jakieś pola lutownicze, gdzieś za dużo cyny będziecie mieć. Można to robić, można się obejść bez. Tak naprawdę przez długi czas obchodziłem się bez odsysacza, więc nie jest to konieczne. Na pewno konieczna lutownica, ekstra groty, bo Wam się zaraz spalą na bank, zwłaszcza jeśli nigdy nie lutowaliście. Lutownica 60W najlepiej. 60, jakbyście dorwali 90, to byłoby super. I nie zważajcie na to, że tam na jakieś testy, że ten grot nie trzyma temperatury albo coś takiego, bo tutaj mam nastawione na przykład koło chyba 350 stopni, jakoś tak 350 stopni. Czy tu na tym grocie będzie 340, 335 czy 360, to jest nieistotne. Istotne jest, jaka jest moc tej grzałki, że jeśli przyłożycie do jakiegoś większego pola lutowniczego, to żeby Wam się zbyt szybko nie wychłodziła. Czyli grzałka musi kompensować ten odbiór ciepła, który jest na grocie. I tylko to jest ważne. Tak naprawdę ten nastaw temperatury, w zasadzie tutaj mogłoby nie być nawet tej podziałki. On jest, bo jest, ale ona tutaj ma faktycznie 350, jak my tutaj nastawimy na tym 350, to ja tego nawet nie wiem, nie sprawdzam, bo po prostu będziecie już później wiedzieć, jaką temperaturę potrzebujecie. Jak już polutujecie troszeczkę rzeczy, to po prostu przykładając będziecie wiedzieć, o kurczę, mam za małą temperaturę, podkręcę troszeczkę. Albo o, mam za wysoką, bo cyna po prostu traci swoje właściwości. I to jest tyle, jeśli chodzi o sprzęt. Myślę, że poradzimy sobie z tym. Jak gdzieś poszukam jeszcze gdzieś tej blaszki, mam taką blaszkę jeszcze, zamiast tej podstawki. Zaraz zobaczę, gdzie ją mam. Słuchajcie, jest taka blaszka. Ona przychodzi też z tą gąbeczką, którą należy nasączyć wodą. I ta lutownica mniej więcej, nie tak, w tą stronę, ma się trzymać tak. I to się trzyma, czekajcie, zrobię miejsce. To się po prostu trzyma tu. I jest mniejsza szansa, że spalicie blat albo cokolwiek. Warto się też wyposażyć w jakiś kartonik. Lub taką matę silikonową, którą widzieliście na wstępie. Ona jest niezbędna. No, nie musicie jej mieć. To jest taki gadżet, wziąłem sobie jako gadżet. Jest, bo jest, ale nie musi być wcale. Może to być kartonik, papier. To jest jakiś Bristol akurat tutaj, co macie. Więc ten papierek, też nie wiem jak to chyba tak ma być, bo w sumie ja z tego nie korzystałem. Więc chyba tak będzie ciężko czyścić ten grot. I co najśmieszniejsze, to jest z zestawu lutownicy, która była dość droga. To była lutownica wraz z hot airem i zestaw ten kosztował 120 zł. I do tego taka podstawka. Więc zamówiłem jeszcze jedną podstawkę, dość taką fajną, która ma już w sobie takie te wiórki. Jest podstawka z możliwością czyszczenia sobie grota. Jak to działa, to też Wam pokażę później na filmach.
że to działa naprawdę fajnie. No i co? No i chyba tyle ze sprzętów. Myślę, że czas zacząć coś lutować. Zapraszam na kolejne odcinki.